moim pierwszym podejściu do Lords of the Fallen nie bawiłem się najlepiej. Granie tylko magią blasku było dość nudne i monotonne, ale po ukończeniu rozgrywki szybko postanowiłem spróbować kolejnego wyzwania. A to dlatego, że ciężko było mi uwierzyć, że gra jest aż tak kiepska. I to nie tylko ze względów optymalizacyjnych, ale także pod względem matematyki, która dość mocno kuleje. Bo z każdym poziomem czy upgrade'em broni nie czułem jakiejkolwiek progresji. Przeciwnicy, którzy mają wbudowane autocelowanie, żeby przypadkiem nie zdarzyło im się nie trafić naszej postaci, też dodawali to uczucie niesprawiedliwości, której w grach typu Souls-like nigdy nie powinniśmy czuć, bo gry tego typu owszem potrafią karać, ale tylko i wyłącznie za nasze błędy. Dodatkowo wyzwanie to chciałbym poprowadzić tak, aby odblokować drugie z 3 zakończeń gry. Pierwszy run ukończyłem w formie Radiant, drugi mógłbym zrobić w Inferno, ale zdecydowałem się na zakończenie związane z Umbralem. Dlaczego? O tym powiem wam na końcu podejścia. Nie przedłużając, tym razem postanowiłem przejść tę produkcję za pomocą innego typu magii, czyli Inferno. Dlatego zdecydowałem się na klasę kultysty spalenia, który rozpoczyna grę z odpowiednimi statystykami pod nasz build, a także ma na starcie katalizator wraz z czarem, którym będziemy mogli zadawać obrażenia. I mimo, że grałem w Lordsy dosłownie kilka dni wcześniej, to znów zbłądziłem w pierwszej lokacji. I to nie ma nic wspólnego z moją pamięcią, a z tym, że lokacje w Lordsach są bardzo często absurdalne w swej budowie. Nawet po pierwszym podejściu w pierwsze Soulsy doskonale wiedziałem, gdzie iść i co robić, bo tam całość była przejrzysta i doskonale wyważona. Na szczęście tym razem pamiętałem, żeby zostawić kamienie na manę, które dostałem na starcie gry, bo tym razem byłem świadomy tego, że zaraz odbędzie się walka z Otto, ale mimo to przyfarmiłem na szybko jeden level, tak w razie co. A co do walki z samym Otto, to albo mam złe wspomnienia, albo ogień jest na starcie o wiele silniejszy niż magia blasku, bo obrażenia, które mu zadawałem, były naprawdę duże. Znaczy, może nie jakoś wybitnie, ale pasek jego zdrowia wyzerował się w dość szybkim tempie. W dodatku w tej walce nie musiałem użyć żadnego kamienia na manę, co jeszcze bardziej mnie zdziwiło. Następnie dałem się zabić koledze ze smokiem i mogłem ruszyć dalej. W pierwszej lokacji spędziłem trochę czasu, bo wiedziałem, że przyda się trochę więcej tych kamieni na manę, a przy okazji wydropiłem całkiem fajny czar. I chodzi tutaj dokładnie o tego moba. I jako, że nie przygotowywałem się do tego challenge'u, nie miałem pojęcia, że jakiekolwiek czary mogę wydropić z pierwszych mobów. Nawet jeśli całkowicie zapomniałem, co Pieta jako boss ma do zaoferowania, przez co łapałem bezsensowne cepy na dupsko, to ten czar na tym etapie rozgrywki był absolutnie czymś cudownym, bo zadawał jej naprawdę solidne obrażenia. Po pokonaniu Piety standardowo odblokowałem Skyrest Bridge, a także ulepszyłem krwawy krzyż na +1. Jako, że byłem gotów na łowy, ruszyłem do kolejnej lokacji, to znaczy przebiegłem ją, bo po pierwsze chciałem wam pokazać bossa, którego ostatnio nie udało mi się nagrać, a przy okazji zacząć przygotowania pod zakończenie Umbralu. Także po drodze do tego bossa odnajdujemy Damarose, którą musimy pogadać i ważne było to, żeby wyczerpać z nią dialog. Generalnie mówi nam ona o tym, że nasze główne zadanie w grze, czyli oczyszczenie tych latarni, to głupota, bo blokuje to powrót Adyra, a sam Adyr nagradza swych wiernych. No i w sumie to tyle. Po wyczerpaniu dialogu możemy ubić tego absurdalnego bossa, który albo idzie w naszą stronę, albo rzuci jakąś kulę, co za nami leci, albo na przykład zbuguje się na ścianie i nie będzie mogła wejść po schodach już do końca walki. Piękno Lords of the Fallen. Po podróży w Żerdzi Pielgrzyma, czyli chyba najbardziej nieintuicyjnej lokacji w grze, gdzie biegamy po platformach, schodząc w dół, żeby po chwili wejść gdzieś do góry, a na końcu dowiedzieć się, że przejście jest w Umbralu, udało mi się wejść w głąb tej lokacji i natrafiłem na Gerlindę, czyli naszego Kowala, a także jedną z kluczowych postaci potrzebnych do naszego zakończenia. Dlatego też wypuszczamy ją i ruszamy dalej. Ponownie spotykamy Damarose i znów wyczerpujemy z nią kwestie dialogowe. Dzięki temu przeniesie się ona do innej lokacji, skąd już się nie ruszy. A to już druga kluczowa postać, jeśli chcemy ukończyć grę w ścieżce Umbralu. Tym razem Gaverus, która ostatnio była bossem dość mocno na siłę, sprawiła mi sporo problemów, bo czary ze szkoły magii Inferno albo kastuje się wolniej, albo to ja byłem jakiś zardzewiały, ale wydaje mi się, że to połączenie tych dwóch opcji. Ani nie zadawałem jej jakichś porywających obrażeń, a te psy z łatwością doganiały mnie, zwłaszcza podczas rzucania tej ognistej kuli.
Walka z nią jest taka, jak ją zapamiętałem za pierwszym razem, czyli nijaka. I mimo, że jakimś cudem mnie ubiła, to po wejściu do umbralu na szczęście dokończyłem dzieło i władczyni ogarów padła. Wpadamy do kongregacji ciała i tu przekonałem się, że to doskonały czas na lekkie ekspienie, bo w przypadku klas magicznych rzadko ubijam jakiekolwiek moby, przez co mój level stoi w miejscu i wydaje mi się, że nie byłoby takiego problemu, gdybym choć trochę co jakiś czas te lokacje czyścił. Jednak brak regeneracji many na tym etapie nie pozwalał mi na to, żeby przechodzić te lokacje w inny sposób niż po prostu przez nie przebiegać. Dobiłem kilka poziomów. Trochę w magię piekła, ale także zboostowałem witalność i dzięki temu zadawałem już trochę więcej obrażeń temu bossowi. Co lepsze, odkryłem, że czar, który wydropiłem przed walką z Pietą, dalej zadaje dużo większe obrażenia niż ten, który dostałem na początku. Ale trzeba z nim podejść trochę bliżej przeciwnika i dzięki temu kongregacja ciała padła dość szybko. Następnie w ramach dalszej progresji udałem się do tej wioski na moczarach, gdzie zgubiłbym się nawet po 50 podejściach do tej gry, więc tu coś skubnąłem w umbralu, tu pobiegłem i tak w końcu odnalazłem właściwe przejście. Po odblokowaniu sadzonki, tak żeby nie stracić spawnu w tym miejscu, spędziłem w tej lokacji trochę więcej czasu, żeby podbić mój level przed kolejnym przeciwnikiem. I tu spotykamy uciszonego świętego, czyli bossa, którego średnio lubię. Ten owszem bije dość mocno, coś tam poskacze, ale wsiada na tego cholernego konia i jeździ przez jakieś 2-3 minuty i musimy uważać na to, żeby w nas nie wjechał. Jednak gdy zejdzie z konia, to potrafi sprawić lekki problem, ale ostatecznie mój czar z tymi ognistymi drobinkami znów okazał się być zbawienny i dzięki niemu dużo łatwiej było mi pokonać tego hobby horsiarza. Oczywiście latarni nie oczyszczamy, bo to jeden z warunków dla tego zakończenia. Następny przystanek to wąwóz Fitzroya, gdzie dzielnie czekał na nas rektor Percival, a ten, jak to ma w zwyczaju, jest pasywnym bossem i średnio chce mu się z nami walczyć. Później spotykamy mojego ulubionego przeciwnika, czyli burzyciela. Ten to zamiast walczyć zazwyczaj idzie w naszym kierunku i tyle. Jednak tym razem mnie zaskoczył i bardzo chciał mi pokazać, że jednak nie jest taki niechętny, jak o nim mówiłem. Dalej jednak walka jest prosta i mało angażująca. Po pokonaniu go zostałem na moście, gdzie odblokowałem przejście po stronie umbralu i po kilku skokach i użyciach latarni przeszedłem do lokacji, gdzie jak już wcześniej wspomniałem, będzie na nas czekać Dama Rose. Znów wyczerpujemy z nią dialogi i od teraz będzie tu stała, czekając na rozwój sytuacji. I dla nas to dość istotny element. Przechodzimy do płonącego miasta i odbywamy walkę z magiem ognia. Odkryłem, że walcząc z zaklinaczką na bliższą odległość wykonuje ona prostsze do uniknięcia ataki, także trzymałem się blisko tej aury ognia i tłukłem ile się dało. Po tej walce poczułem lekkie zdziwienie, bo podświadomie wiedziałem jak i gdzie iść, mimo że ta miejscówka jest absolutnie nieczytelna, tak jak większość z tych lokacji. Walka z wzgardzonym potomkiem nie szła po mojej myśli, głównie ze względu na to, że moja kula ognia albo omijała swój cel, albo nie mogła do niego dolecieć. I wiedząc, że muszę go ubić nie tylko w ramach progresu, ale także po drugim razie, gdy na nim padłem, ogarnąłem, że jeśli chcę jakieś lepsze czary dla mojej postaci, to muszę wykonać questa, gdzie będzie potrzebny item, który wypada po zabiciu tej bestii. Wróciłem do Skyrestu, by ulepszyć mój katalizator, a potem krok po kroku powoli ubijałem tego ultra ciekawego przeciwnika. Ostatecznie po pewnym czasie osiągnąłem swój cel i wiedziałem, że bez odpowiednich czarów ten run będzie mnie męczył na siłę. Dlatego też rozpocząłem zadanie, gdzie musimy uwolnić udręczoną więźniarkę. By ją uwolnić, musimy oddać jej palące oskarżenie. Dzięki temu przeniesie się ona przed arenę, gdzie walczyliśmy z Pietą. Po krótkiej rozmowie wręczamy jej oko z tego giganta i następnym razem spotkamy ją już na arenie, gdzie walczyliśmy z tamtym bossem. Jednak by pozyskać od niej czary, będziemy zmuszeni założyć na siebie pewien set, którego na tym etapie nie posiadałem, więc zostawiłem to na później. Udajemy się do kopalni, gdzie po dość żmudnym etapie przeciągania kilku dźwigni czy bieganiu bez celu w poszukiwaniu dalszej drogi, natrafiamy na łupieżcę skór, którego o dziwo biłem naprawdę mocno. I choć za pierwszym razem padłem, to wydaje mi się, że ostatnim razem, gdy z nim walczyłem, był bardziej aktywny niż tym razem. Ostatecznie ubiliśmy się nawzajem. To znaczy ja się zregenerowałem w umbralu, a on już nie. Jeśli chodzi o nasze zakończenie, to nie mogę niestety użyć tej windy, ponieważ zablokuje nam ona możliwość ukończenia gry w ten sposób. Czemu?
Nie wiem, udałem się do głębin, ponieważ na dnie tej lokacji czeka na nas coś, dzięki czemu będzie nam dane doświadczyć chyba najlepszego zakończenia w tej gierce. Cała lokacja jest strasznie długa i odnalezienie właściwej ścieżki, mimo że idziemy w dół, zajmuje dość sporo czasu. Ostatecznie docieramy tam, gdzie chcieliśmy. Znaczy najpierw musimy pokonać bossa. Dervla to akurat jeden z tych bossów, który mógł pozostać ukryty w mrokach tej czeluści. Nie jest ani trochę wymagająca i chociaż widać, że próbuje, to średnio jej to wychodzi. A nie, czekajcie, ona ma drugą fazę. I niezłamana obietnica wypada dużo lepiej. Jest o wiele szybsza, a także lepiej wychodzi jej skracanie dystansu. I powiem szczerze, że dziwi mnie ukrywanie tego typu bossów, bo wiadome jest to, że tylko mniejszość będzie chciała przejść grę w taki sposób, by zejść tutaj i pokonać tego bossa, a naprawdę jest on dużo lepszy niż to, co dostaliśmy tam do góry. Po ubiciu jej wróciłem do molu, gdzie za 50 strzępków umbralu wykupiłem całą grudkę. No i z powrotem do otchłani, bo to umożliwi nam wejście do matczynego ukojenia, a to najważniejsza lokacja w tym ranie. Wewnątrz jej odbieramy strąg umbralu od tego ziomka i wracamy do Damaros. Tylko po to, by ją zabić. Nie pozostało mi nic innego, jak ruszyć w kierunku rezydencji braci. W międzyczasie wpadłem jeszcze do molu, gdzie możemy mu podarować wspomnienia po pokonanych bossach. I tak w moje ręce wpadł czar stożka magmy, który nadawał się tylko i wyłącznie na tych mniej ruchliwych przeciwników. Moją drogę przeciął święty rezonans. Walka z nim znów sprowadza się do chodzenia w tył, bo ten nie jest w stanie nas dogonić. W czasie, gdy on próbuje do nas podejść, zbijamy mu pasek zdrowia i tak do samego końca. Ten boss zawsze przypomina mi, jak źle zrobione jest AI przeciwników, gdy walczą z kimś, kto bije na dystans. Docieramy do rezydencji braci i tym razem pamiętałem, że ten pojedynczy mob ma przy sobie klucz, dzięki któremu będziemy mogli przejść dalej. I tak jak wspomniałem, idąc do tej lokacji dokupiłem czar, który powodował wybuch magmy, a także jak się okazało pozostawiał na jakiś czas obszar, który zadawał wrogom obrażenia. I to okazało się idealne w walce z wytrwałymi obrońcami, bo tylko jeden z nich próbuje zaatakować nas mieczem, a drugi głównie rzuca czary i staje się łatwym celem dla tego powolnego czaru. W sumie ten z mieczem też często łapie zadyszkę i dzięki temu można było go orać w ten sposób. Koniec końców pozbywam się tej dwójki na zawsze. Docieram do wieży rozkładu, gdzie spotkałem rycerza rozkładu. I ostatnio zabiłem go z 5 razy, zanim ostatecznie rzeczywiście zginął. Tym razem wyssałem z niego tego motylka za pomocą latarni i o dziwo za drugim razem już nie wstał. Po zejściu na sam dół wieży docieramy do mojego ulubionego bossa w Lordsach. W sumie mówiąc to mam na myśli jego drugą fazę. I to była pierwsza walka, w której zauważyłem, że rzucając zbyt wiele czarów pod rząd, dostajemy karę i w tym wypadku są to obrażenia od ognia, tak jakbyśmy się przegrzali. Sama walka była przyjemna i cieszę się, że istnieje chociaż jeden boss w tej grze, który sprawia mi jakąkolwiek przyjemność z bicia go. Wracam do matczynego ukojenia i zdobywam strąg Gerlindę. I tu pojawia się ważna rzecz, bo ostatnią tabliczkę, którą zbiera nasz kowal, oddajemy w ręce jej więźnia. Dzięki temu on staje się wolny, a dzięki niemu dostajemy możliwość ulepszania naszego ekwipunku z poziomu ogniska. Potem zabijamy Gerlindę i idziemy dalej. Wykorzystując filar na środku areny z Ursulą, mój czar filaru ognia idealnie sprawdzał się w walce z nią. Ze względu na to, że ona praktycznie się nie rusza. Usunąłem przełożoną tak szybko, że nawet nie zdążyłem porządnie przysnąć przy graniu w tę grę. Co? Zdobywamy runę Adyra i bugujemy łowczynię na ścianie. Ten build już kolejny raz blokuje kogoś na ścianie i szczerze nie będę na to narzekać. Wracamy jeszcze na szybko do tego wikinga z psem, ale jest on tak warty wspomnienia jak Rowena, która nie za bardzo miała czas, żeby jakkolwiek zareagować, zanim ją ugotowałem. Przez całą trasę, którą mniej więcej pamiętałem, zastanawiałem się, kto jest tutaj bossem, bo kompletnie nie potrafiłem sobie przypomnieć, co to było. No i nie dziwię się temu.
Kruk to jedna z tych walk, o których chciałbym już zapomnieć na zawsze. Po raz kolejny ubijamy ducha, dzięki któremu Kruk dostaje obrażenia, potem uciekamy przed czarami, które on rzuca i tak w kółko. Na koniec zostaje jeszcze pięść w oko i możemy o nim serio zapomnieć. Teraz dzięki sukience Damulki więźniarka uznaje, że jesteśmy fajni i sprzedaje nam kolejne spele. I ja głównie myślałem, że Wata Hapsów to będzie taki game changer w tym ranie, a cały build zweryfikował chłop ze smokiem. O psach to ja już nawet nie będę wspominać, bo nie robiły nic. Ale czar ognistego młotka mogliśmy już pozyskać dawno temu i zacząłem żałować, bo okazało się, że to chyba najpotężniejszy czar magii ognia. Po pokonaniu żniwiarza przyszła pora na Harkyna. Jego arena średnio pasowała pod młotkowanie, ale tak czy siak szybko się z nim uporałem. Wróciłem do molu, żeby przekazać mu pasożyt żniwiarza. Kolejnym krokiem był powrót do matczynego ukojenia i związanie runy Adyra z wolą gnijącej matki, cokolwiek to znaczy. Potem szybka podróż do lodowej krainy, bo Harkin, mimo że umarł, to jego dusza dalej chodziła wolno po świecie. Z tej okazji wykorzeniamy go całkowicie ze świata. Pozostało nam sprogresować praktycznie pod sam koniec gry, więc udałem się na walkę z sędzią. Jej pierwsza faza dość szybko poddała się mocy mojego magicznego młotka i mimo że jej życie spadło do zera, to nie chciała odpalić drugiej fazy. Na mroczną wersję wykorzystałem meteoryty, bo topiły jej zdrowie jeszcze lepiej niż młotek. Oczywiście, jeśli udało im się trafić. Pozostał tylko Monarcha, czyli drugi boss, którego naprawdę lubię. Walka z nim z poziomu maga ognia była w sumie jeszcze przyjemniejsza niż w ostatnim podejściu. Po pierwsze musiałem uważać na samego bossa, po drugie musiałem zwracać uwagę na ten pasek, żeby się nie przegrzać i nie dostać bezsensownych obrażeń. Na koniec pojawił się stres, bo zaczęło mi brakować kamieni na manę, ale idealnie udało się go ubić. Używamy stronku Melchiora na portalu Adyra, żeby w końcu zamknął pizdę i możemy wrócić do molu. Wykorzystuję pasożyt Harkina i mogę podejść do ostatniego bossa. W tym celu zabijamy Pietę i przenosimy się automatycznie przed portal prowadzący do matczynego ukojenia. I ten boss sprawił mi naprawdę sporo problemów i jest ciekawszy niż ci wszyscy, których musieliśmy pokonać, by się tu dostać. Bo oprócz tego, że bije na dość dużym zasięgu, w sumie jak Pieta, to jest od niej zdecydowanie szybsza. W dodatku przyzywa swoją duchową kopię, którą warto ubić jak najszybciej, bo wtedy Eliane spada na ziemię i mamy szansę na Visceral. Oczywiście ja nie mogłem go wykonać w tym ranie. Dookoła latają też kule zadające obrażenia, no jest w tym bossie chyba najwięcej tematów. Serio. Po tym pięknym pojedynku poszedłem do molu i oddałem ostatni pasożyt. Po tym wszystkim molu ginie, a my przenosimy się do matczynego ukojenia. I to tak naprawdę koniec. Dostajemy się ostatecznie do samej pustki i łączymy się z nią. Ten run był całkiem przyjemny, mimo tego, że nigdy nie będę w stanie powiedzieć, że ta gra jest dobra, to bawiłem się nie najgorzej. A teraz mogę wam powiedzieć, czemu zależało mi akurat na tym zakończeniu. Po pierwsze dlatego, że chciałem odkryć nowych, lepszych bossów, których już pewnie nigdy nie zrobię. Bo jak widzieliście, było z tym trochę roboty. A po drugie odblokowałem jedyną klasę, która zaczyna z katalizatorem magii umbralu. Także no wiecie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Sekcja komentarzy jest jak zawsze wasza i widzimy się następnym razem. Cześć!